Witam na kolejnym webinarium z cyklu Platanowe Czwartki. Dzisiaj poruszymy temat bezpiecznej telekomunikacji, czyli możliwości połączenia wyniesionych telefonów IP z serwerami telekomunikacyjnymi poprzez tunel VPN i do tego celu wykorzystamy OpenVPN-a. Dlaczego warto korzystać z OpenVPN-a dla połączeń telefonów IP z serwerami telekomunikacyjnymi? Przede wszystkim dlatego, że zyskujemy bezpieczeństwo połączeń. Połączenia rejestracji telefonów z PBX, jak również rozmowy będą szyfrowane, czyli będą chronione przed podsłuchem i atakami hakerskimi. Mamy możliwość ominięcia NAT i firewalli, co powoduje, że mamy stabilne zestawienie tunelu bez złożonej konfiguracji przekierowań, czyli nie musimy otwierać żadnych portów i narażać się na inne zagrożenia. Otrzymujemy stały adres wirtualny, ułatwia to integrację z PBX, jednocześnie jest zgodne z politykami bezpieczeństwa wielu organizacji. OpenVPN ma kompatybilność z wieloma systemami Windows, Linux, Android i iOS oraz dzięki połączeniu VPN-owemu otrzymujemy ograniczenie fraudów VoIP, czyli połączenia są realizowane wyłącznie przez bezpieczny tunel zestawiony pomiędzy telefonem a serwerem telekomunikacyjnym. Kiedy korzystać z OpenVPN-a do podłączenia telefonów IP? OpenVPN najlepiej zastosować w sytuacji, kiedy mamy potrzebę zalogowania do serwera PBX pojedyncze telefony z różnych lokalizacji, czyli mamy bardzo rozproszoną strukturę i użytkownicy pracują chociażby z domu w formacie home office i pojedynczy telefon musi połączyć się z serwerem telekomunikacyjnym. Na pewno OpenVPN przyda się wówczas, mamy pracowników mobilnych, którzy korzystają z klientów SIP na smartfonie. Podczas naszego webinarium, podczas prezentacji warsztatowej wykorzystuję urządzenia takie jak telefon Platan IP-T serii 200, IP-PBX serwer Proxima, router Mikrotik, który będzie naszym serwerem, na którym uruchomimy tunel OpenVPN. Schemat połączenia, który będziemy realizowali, to serwer telekomunikacyjny Proxima wyposażony w kartę VoIP, która jest uruchomiona na adresacji 192.168.100.150 i ta adresacja jest adresacją lokalną routera Mikrotik, który jest podłączony do internetu i na tym Mikrotiku musi być dostępny stały publiczny adres IP. Na cele szkolenia symuluję internet poprzez własną sieć, stąd w przypadku dzisiejszego webinarium ten router ma stały publiczny adres IP 192.168.0.61. Po drugiej stronie mamy dowolny router, w którego adresacja lokalna to jest 192.168.200.0 z maską podsieci 24-bitową i telefon, który jest podpięty do tego routera i otrzymał adres 192.168.200.254. Za pomocą OpenVPN-a zestawimy tunel pomiędzy telefonem a routerem Mikrotik i wewnątrz tego tunelu będzie realizowana łączność przy pomocy adresacji 10.100.100.0 z maską 24-bitową. Jak konfigurujemy tunel VPN na Mikrotiku? Przechodzimy do zarządzania Mikrotikiem poprzez oprogramowanie Winbox i w pierwszej kolejności, aby utworzyć serwer OpenVPN, potrzebne nam są certyfikaty i te certyfikaty musimy stworzyć. Przechodzimy do menu System i wybieramy opcję Certyfikaty. W pierwszej kolejności tworzymy główny certyfikat, tak zwany Authority Certificate, czyli certyfikat, który będziemy podpisywali pozostałe certyfikaty serwera oraz klienta. Poprzez przyciśnięcie plusika
dodajemy nowy certyfikat, nazywamy go CA, wprowadzamy kraj.pl. Można uzupełnić o pozostałe dane, ja się skupię tylko na dwóch. Organizacja, Platan. Common name, powtarzamy nazwę, którą nadaliśmy głównemu certyfikatowi, czyli CA. Wybieramy długość klucza na 4056 i ustawiamy ważność tego certyfikatu na 10 lat, czyli 3650 dni. Następnie w zakładce Key Usage musimy ustawić parametry dla tego certyfikatu. Dla certyfikatu głównego Authority Certificate ustawiamy opcję KeyCert i Control Sign. Apply. Następnie wybieramy opcję Podpisz i podpisujemy ten certyfikat. Start. Proces podpisywania certyfikacji chwilę potrwa, więc to jest dobry moment, aby powiedzieć w ogóle, po co są te certyfikaty. One służą przede wszystkim do uwierzytelnienia serwera i klientów, zapewniając, że obie strony są tym, za kogo się podają, oraz umożliwiają wzajemne zaufanie potrzebne do ustanowienia bezpiecznego połączenia szyfrowanego. Certyfikaty stanowią o tożsamości, które są weryfikowane przez drugą stronę, a bez nich nie byłoby możliwe nawiązanie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia w tunelu VPN-owym. W tym momencie Mikrotik zakończył podpisywanie głównego certyfikatu. Proszę zwrócić uwagę, że po podpisaniu głównego certyfikatu została zaznaczona opcja, że ten certyfikat jest zaufany. Kolejnym certyfikatem, który utworzymy, będzie to certyfikat serwera. Nazwa certyfikatu serwer, country.pl, organizacja Platan, nazwa, powtarzamy, serwer, klucz 4056, ważność certyfikatu 10 lat i jeżeli chodzi o Key Usage dla serwera, to ustawiamy podpisywanie cyfrowe plus Key Assignment oraz TLS Server. Apply. I podobnie jak certyfikat główny, podpisujemy certyfikat serwera. Przy podpisywaniu certyfikatu serwera użyjemy certyfikatu głównego, czyli wskazujemy, że dodatkowo ma być wykorzystany certyfikat główny. Start i następuje proces podpisywania certyfikatu serwera. Zakończył się proces podpisywania certyfikatu serwera. I tym razem certyfikat serwera nie został automatycznie oznaczony jako zaufany, wobec czego musimy tą opcję zaznaczyć. Potwierdzamy, zamykamy. I ostatnim z certyfikatów, który będziemy tworzyć, to jest certyfikat klienta. Country.pl, organizacja Platan, nazwa klient, długość klucza 4096, ważność 10 lat. Jeżeli chodzi o certyfikaty klienta, to tych certyfikatów klienta powinno zostać stworzonych tyle, ilu będzie użytkowników, którzy będą przy pomocy OpenVPN-a łączyli się z serwerem OpenVPN. W zakładce Key Usage zaznaczamy tylko opcję TLS Client. Apply i następnie ponownie jak poprzednie dwa certyfikaty podpisujemy je i podobnie jak w przypadku certyfikatu serwera do podpisu użyjemy certyfikatu głównego. Proces podpisywania certyfikatu klienta dobiegł
końca. Możemy zamknąć proces podpisywania i podobnie jak w przypadku serwera musimy certyfikat klienta zaznaczyć jako zaufany. Mając już 3 certyfikaty, będziemy musieli wyeksportować certyfikat dla klienta, który będzie wykorzystany do zestawienia połączenia w tunelu VPN-owym. Klient będzie potrzebował głównego certyfikatu, czyli certyfikatu CA oraz certyfikatu klienta. Stajemy na pozycji certyfikatu głównego, prawym przyciskiem myszy klikamy i wybieramy opcję Eksport. Następnie wprowadzę nazwę, pod którą chcę, aby ten certyfikat został zapisany. Będzie to nazwa CA, czyli dokładnie tak, jak nazywa się certyfikat. Eksportuję i podobną operację wykonuję z certyfikatem klienta, tylko że dodatkowo certyfikat klienta zabezpieczę hasłem w pozycji Export Passphrase. Wpiszę hasło zabezpieczające dla certyfikatu klienta. Nazwę, pod którą ma zostać zapisany certyfikat, taki sam jak nazwa certyfikatu. Wyeksportowane certyfikaty znajdują się w menu Files. Tutaj znajduje się certyfikat główny, certyfikat klienta oraz klucz zabezpieczający do certyfikatu klienta. Jest on niezbędny w OpenVPN do identyfikacji i uwierzytelniania klienta przez serwer oraz do szyfrowania danych przesyłanych do klienta. Zapewnia on, że tylko upoważniony klient może połączyć się z serwerem, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa połączenia VPN, ponieważ serwer weryfikuje jego tożsamość za pomocą certyfikatu klienta podpisanego przez zaufany Authority Certificate. Mając te 3 certyfikaty, zapiszemy je na swoim dysku. Zaznaczam te certyfikaty prawym przyciskiem myszy Download i wskazuję miejsce zapisu, czyli u mnie będzie to konkretny katalog. Zapisałem te certyfikaty. Kolejnym etapem w konfiguracji tunelu OpenVPN będzie przypisanie adresacji, czyli w menu IP Pool zdefiniujemy pulę adresów, która w tunelu VPN zostanie przyznana klientom VPN-owym. Aktualnie w mojej tablicy adresów mam tylko adresację lokalną dla sieci LAN, czyli adresy od 192.168.102 do 254, które są nadawane urządzeniom z serwera DHCP. Tworzę nową pulę adresową, nazwę ją jako OpenVPN Pool. I wskażę adresację 10.100.102 do 10.100.150. OK. Następnie z menu PPP możemy utworzyć profile, nazwy użytkowników wraz z hasłami oraz uruchomić tunel VPN-owy. W pierwszej kolejności przechodzimy do zakładki Profiles i zakładamy profil serwera OpenVPN. W zakładce General nazywamy nasz profil, nazwę go OpenVPN. Jako lokalny adres nadam pierwszy adres z puli adresowej, jaki zawarłem dla tunelu VPN-owego, czyli 10.100.101.
jako zdalne adresy, które będą przydzielane użytkownikom, wskażę zdefiniowany przed chwilą zakres adresacji IP dla tunelu OpenVPN i w Protocols uruchomię żądanie użycia MPLS, czyli technologii sieciowej, która przypisuje etykiety pakietów danych, aby kierować nimi szybciej przez sieć, zastępując analizę adresów IP. Nie jest to bezpośrednia część konfiguracji OpenVPN-a, ale może współpracować z nim, tworząc bezpieczną sieć VPN na infrastrukturze MPLS lub dodając mu warstwę bezpieczeństwa. I kolejnym elementem będzie użycie encryption, czyli szyfrowania w MikroTiku dla OpenVPN. To proces kryptograficznego zabezpieczenia danych przesyłanych przez tunel VPN-owy, aby zapewnić ich poufność i integralność. Oznacza to, że algorytmy szyfrujące takie jak AES zmieniają dane w niezrozumiały dla osób nieuprawnionych sposób, a klucz deszyfrujący pozwala na odzyskanie ich pierwotnej postaci. Wybór silnych algorytmów szyfrujących takich jak AES jest kluczowy dla bezpieczeństwa połączeń VPN-owych. Zatwierdzam. Następnie w zakładce Secrets będę tworzył klientów. Mam w tej chwili jednego klienta, którym jest telefon, więc nazwę go telefon po prostu. Podam hasło, którym będzie się on autoryzował. Wskażę, przy pomocy jakiego serwisu będzie ten użytkownik się łączył. W naszym przypadku będzie to OpenVPN. Następnie wskażę profil, z którego korzysta, czyli OpenVPN, który przed chwilą stworzyliśmy. Apply. I jednym z ostatnich kroków, oczywiście tutaj w Secrets będziemy musieli utworzyć tyle użytkowników, ile klientów OpenVPN-a będzie łączyło się z serwerem OpenVPN. Następnie przechodzimy do zakładki OpenVPN Servers i tworzymy nowy serwer OpenVPN-a. Nazywamy go podobnie jak poprzednio OpenVPN. Następnie mamy informację, że ten VPN będzie realizowany, czy będzie połączenie na porcie 1194. Protokół i tutaj, jeżeli chcemy, aby łączność była VoIP-owa, zmieniamy protokół na UDP, wskazujemy profil na OpenVPN i jako serwer wybierzemy certyfikat serwera. Kolejne parametry do zaznaczenia to jest żądanie certyfikatu klienta. Następnie ustawiamy autentykację na SH1MD5 i SHA-256. SHA-512 wyłączam i następnie stosujemy szyfrowanie 256, czyli wybieram opcję AES-256-CBC i AES-256-GCM. Zatwierdzam i w tym momencie utworzyłem serwer VPN. MikroTik posiada narzędzie ułatwiające pozyskanie pliku konfiguracyjnego dla klienta OpenVPN. Do tego służy mechanizm eksportu OVPN, dzięki czemu w łatwy sposób pliki konfiguracyjne klientów będziemy mogli pozyskać. Serwer OpenVPN, podajemy publiczny adres IP naszego serwera VPN. W moim przypadku jest to 192.168.0.61. Wskazujemy certyfikat główny, wskazujemy certyfikat klienta, wskazujemy klucz klienta. Start. W tym momencie został wyeksportowany plik z konfiguracją klienta OpenVPN. I ten plik konfiguracyjny również pobieram na swój dysk
aby później przesłać go do telefonu jako plik konfiguracyjny. Ostatnią rzeczą dla uruchomienia serwera OpenVPN jest umożliwienie połączenia się z zewnątrz z tunelem OpenVPN na porcie 1194. W związku z tym przechodzę do menu IP Firewall. Tutaj mam zdefiniowany ruch, który będzie dopuszczony przez mojego MikroTika i musimy utworzyć regułę, która pozwoli na łączność poprzez OpenVPN. W tym celu poprzez plusik dodajemy nową regułę. Ta reguła będzie w łańcuchu input, czyli w ruchu ze świata do MikroTika. Będzie ten ruch realizowany przy pomocy protokołu UDP, a port, którym będziemy się komunikowali, to jest 1194 i dopuszczamy inicjowanie takich połączeń z zewnątrz, czyli w pozycji Connection State ustawiamy New. W zakładce Action ustawiamy Accept, czyli dopuszczamy realizację takiego ruchu. Pamiętajmy, że reguły Firewall sprawdzane są od góry. W tym momencie moja reguła dotycząca dopuszczenia połączenia poprzez VPN, może dodam tutaj komentarz, połączenie moja reguła w tym momencie znajduje się na samym dole i jest za regułą, która odrzuca ruch właśnie w łańcuchu input. W związku z tym w tej chwili nie jest możliwe, aby połączenie OpenVPN doszło do skutku. Muszę przerzucić tą regułę wyżej, czyli nad regułę odrzucającą i teraz powinienem móc połączyć się z moim MikroTikiem poprzez tunel OpenVPN. Mając te elementy zdefiniowane, możemy przystąpić do modyfikacji konfiguracji pliku konfiguracyjnego dla klienta OpenVPN. W katalogu, w którym zostały pobrane certyfikat główny, certyfikat klienta oraz klucz klienta, jak również plik konfiguracyjny, znajdują się również dodatkowe dwa pliki tekstowe, hasło key i hasło user. Hasło key jest to hasło, które zastosowaliśmy przy eksporcie certyfikatu klienta, natomiast hasło user jest to login i hasło użytkownika i te dwa pliki wykorzystamy w pliku konfiguracyjnym klienta OpenVPN. Na początek musimy zmodyfikować rozszerzenie dla pliku konfiguracyjnego klienta. W telefonach IP Platan rozszerzenie, jakie plik konfiguracyjny musi posiadać, to jest CNF. Przy tej okazji również zmodyfikuję nazwę pliku konfiguracyjnego. Nazwę ten plik jako vpn.cnf i następnie go odpowiednio zmodyfikuję. Otworzę ten plik w edytorze tekstu i w edytorze tekstu widzimy, że będziemy łączyć się z publicznym adresem na adresie 192.168.0.61. Będziemy wykorzystywali port 1194, a protokół, przy pomocy którego będziemy się łączyli z serwerem OpenVPN, jest to protokół UDP. Dodatkowo mamy jeszcze parę innych informacji, chociażby o tym, jak będzie przebiegało szyfrowanie. Natomiast musimy dodać dodatkowe informacje, takie jak certyfikat główny, certyfikat
klienta i pozostałe hasła. Na początek wykasujemy zapis naszych certyfikatów, które są tutaj umieszczone w pliku tekstowym. My te certyfikaty przypiszemy jako pliki, które zostaną dołączone do konfiguracji. Na początek wprowadzimy hasło Authorization User Pass, które u nas zapisane jest jako hasło user txt. Tak. W tym momencie w pliku konfiguracyjnym mamy informację, że hasło użytkownika, login i hasło użytkownika znajdują się w oddzielnym pliku pod nazwą hasło user txt. Następnie wpiszemy informację, gdzie znajdują się certyfikaty. Certyfikat główny CA znajduje się w pliku ca.crt. Certyfikat klienta znajduje się w pliku klient.crt. Klucz klienta znajduje się w pliku klient.key. Hasło dla klucza klienta, czyli ASK pass, znajduje się w pliku hasloKey.txt. I w tym momencie już mamy pełną konfigurację dla klienta OpenVPN, gdzie cały ruch będzie przechodził przez OpenVPN. Natomiast w przypadku, kiedy łączymy telefony wyniesione z serwerem PBX, nie ma konieczności, aby cały ruch odbywał się przez ten tunel OpenVPN-owy. Dlatego dodatkowo dopiszemy linijkę, która wskaże, że tylko ruch do sieci wewnętrznej za tym mikrotikiem ma przechodzić przez OpenVPN, natomiast cały pozostały ruch ma być kierowany przez bezpośredni dostęp do internetu u tego użytkownika, u którego podpięty jest ten klient OpenVPN. Czyli wpisujemy drogę route i wskazujemy adres 192.168.100, czyli cała sieć z maską podsieci 255.255.255.0 ma być kierowany poprzez ten tunel OpenVPN-owy. Mając w ten sposób skonfigurowany plik, możemy go zapisać. Następnie, aby te elementy wpisać do telefonu, musimy spakować te elementy za pomocą packera tar do jednego pliku. Skorzystam tutaj z funkcji Total Commandera i spakuję wszystkie zaznaczone pliki do pliku vpn.tar za pomocą packera tar i utworzy mi się plik vpn.tar. Ten plik wczytamy do telefonu. Otwieram konfigurację telefonu. Telefon mam na adresacji 192.168.200.254, status VPN wyłączony i nie ma w tym momencie nadanego adresu IP w tunelu VPN-owym. Przechodzę do zakładki sieć. Wygasła sesja, wobec tego loguję się ponownie. W zakładce sieć przechodzę do ustawień zaawansowanych. Na samym dole znajdę opcje związane z ustawieniem VPN-a. Wybieram plik do przesłania, czyli plik tar, OpenVPN tar, otwórz, importuję go do telefonu, następnie włączam VPN-a, potwierdzam i w tym momencie w Active Connections zaobserwujemy, że użytkownik o nazwie telefon połączył się z nami z adresu jego publicznego 192.168.0.62, a w tunelu VPN
został mu nadany adres 10.100.150, czyli uzyskaliśmy połączenie VPN-owe. Jak będzie widoczne to na telefonie, a mianowicie w zakładce podstawowe będziemy mieli informację o tym, że status połączenia VPN połączone i nadany adres IP, który został mu przydzielony w tym tunelu. Mając zestawione połączenie, połączę się z serwerem Proxima. W Proximie adres karty VoIP to jest 192.168.100.150, natomiast port rejestracyjny w moim przypadku jest to port 6061. Wobec tego przechodzę do konfiguracji telefonu, wybieram opcję konto, pierwsze konto włączono, opis abonent 117, nazwa wyświetlana też 117, nazwa rejestracyjna, nazwa użytkownika, hasło, podaję adres serwera i tutaj podaję adres lokalny karty VoIP-owej, czyli adres 100.150 i port 6061. Na Mikrotiku nie wykonywałem żadnych przekierowań dla tego połączenia. Klikam opcję potwierdź i jak można zaobserwować, nie mam rejestracji. Zobaczę, co dzieje się w centrali, status portów wewnętrznych VoIP. Użytkownik 117 niezalogowany. Jest to celowe moje działanie, ponieważ w Mikrotiku, w Firewallu ustawiliśmy regułę tylko dopuszczającą połączenie w tunelu OpenVPN. Natomiast musimy jeszcze dodać regułę, która dopuści urządzenia z OpenVPN do łączności z urządzeniami w sieci lokalnej. Wobec tego znowuż plusem dodajemy nową regułę, tym razem w łańcuchu forward, czyli będziemy przepuszczać ruch przez Mikrotik do urządzeń poza naszą siecią i dopuścimy urządzenia, które będą prezentowały się adresacją z naszego tunelu VPN, czyli 10.100.100.0 z maską 24-bitową. Będą to połączenia, które mogą być inicjowane jako nowe. Akcja, akceptujemy, apply, OK. Znowuż ta reguła jest na samym końcu. Jako trzecia reguła forward jest odrzucanie całego pozostałego ruchu forward. Wobec tego musimy przesunąć z 13 pozycji nad pozycję odrzucającą ruch forward. I w tym momencie nasz telefon zmienił status na zarejestrowano. Również w centrali zaobserwujemy, że abonent 117 został zalogowany i jest on zalogowany z adresu 10.100.150, czyli z adresu, jaki został przyznany z puli adresów dedykowanych klientom łączącym się poprzez tunel OpenVPN. Zachęcam do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie, gdzie znajdują się zapisy filmów promocyjnych, instrukcji oraz wcześniejszych spotkań platanowych czwartków. Jednocześnie zapraszam 2 października na kolejne webinarium z cyklu Platanowe Czwartki, na którym pokażemy bezpieczne połączenie telekomunikacyjne pomiędzy oddziałami w firmach, czyli nie poszczególne telefony, a całe oddziały będziemy łączyć przy pomocy tunelu VPN-owego, tyle że tym razem wybierzemy VPN WireGuard, który również ma wsparcie w Mikrotiku. Dziękuję serdecznie za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.